Jak chcesz, to zostaw plecak sobie tutaj. Nie będzie ci wygodniej? Nóg nie zostanie? Nie. Wiesz, Tomek, czego mnie brakuje z tego, o czym mogę tylko czytać i jeszcze z opowiadań moich babci, no bo dziadków niestety nie miałem okazji słuchać. To była ta żydowska Warszawa kulinarna. Smaki, zapachy, to bogactwo. Jezu, jak ja bym chciał wejść na nalewki w latach 30., wejść do knajpy, zamówić sobie gęsi pipek, napić się pejsakówy. I to wszystko, co oni robili, to wiesz, tam nie było mowy o tym, żeby on tam zrobił jakiś szwindel. Bo już nikt więcej do niego by nie przyszedł, on by sobie nie mógł na to pozwolić. Tego nie ma, to przeminęło, to odeszło. Razem z nimi. A Wiechecki ciekawie opisuje swoje podróże, bo był kilkakrotnie w Izraelu. I najbardziej takie dla mnie sugestywne w przekazie to było tak, jak szedł ulicą, stoliki, patrzy po szyldach, ziemiańska, u Sichlera, taka, śmaka, owaka. I idzie naprzeciwko niego taki typowy z wyglądu Żyd, usłyszał, że on tam z kimś po polsku dwa słowa zamienił. Mówi, przepraszam, czy pan szanowny rodak z Polski? On mówi, tak, jestem Polakiem, warszawiakiem. I nawet z Warszawa, moje miasto. Panie, tam się da żyć? No da się żyć, no. Różnie żyją, ale da się żyć. To co ja tutaj robię? Ojej, chwila przerwy. A to poczekaj chwilę, ja tylko go nakarmię. To nie ma tak. No, to jest właśnie to, o czym warto wspominać, czyli to przemieszanie. Mamy język polski, który funkcjonował, natomiast oni sięgali do naszego języka i używali naszych słów, naszych zwrotów, naszych sformułowań. Natomiast Gwara Warszawska przecież, moim zdaniem, największą ilość, jak to się dzisiaj mówi, naleciałości, bo to są i germanizmy, i rusycyzmy. Ale przecież największa ilość tych słów to wyszła z żydowskich, prawda? W takim zwykłym, codziennym życiu mieszkańców Warszawy, tych dawnych warszawiaków, przecież doszło do fenomenu. No i jak panowie ten tradycyjny męski ruch wykonywali, i toast, no to siulim. Ja nie pamiętam innego. Na zdrowie? Nie, to były jakieś oficjalne bankiety. A tak jak siadał ojciec, wujkowie, no to co Januszek? No to siulim. I dopiero ile lat trzeba było, żebym ja dotarł do tego, skąd się to wzięło. Ja nie wiedziałem. Ja też to używałem. Też spotykałem się z moimi kolegami, też warszawiakami. I to jest właśnie to Haim Shulim. Niech będzie pozdrowiony, tak? No i z tego to wyrosło. Zobacz, i my bezwiednie używaliśmy wielu słów wywodzących się właśnie od tych najzwyklejszych warszawiaków, ale tych, którzy stanowili, no mówi się, sól ziemi. Okej, niech będzie sól ziemi, ale to byli po prostu autentycznie warszawiacy. I zrobiło na mnie spore wrażenie to, Sylwia znalazła mi tę książkę, Chleb rzucony zmarłym. Tam opisuje to człowiek, który przeżył getto, udało mu się w życiu i przeżył to getto, jak on rozróżniał złożone bardzo gwara z Powiśla, z Szolca, bo dzisiejszego Solca, ale to była pełna autonomia. I opisywał to wszystko i ludzie w tamtej Warszawie rozpoznawali się także po języku. No a przecież Żydzi mieli kapitalną swoją wymowę, wzbogaconą, wyrosłą też na języku polskim, ale charakterystyczną właśnie i przez intonację, przez te wszystkie akcenty, błędy językowe. Myśmy jako rodowici tu warszawiacy, Polacy, katolicy powiedzmy, żeby jak gdyby tu usystematyzować, myśmy też używali tych wszystkich elementów, bo przecież przeinaczenia to były w Gwarze Warszawskiej. Ale skąd się to wzięło? No, nie wzięło się to z powietrza. Ta bezpośrednia bliskość i ta największa sfera mieszkańców Warszawy, tych biedniejszych, tych z obrzeży miasta, właśnie tak jak tutaj Szmulowizna, Targówek, Wola, no, tam mieszkała ta biedniejsza część warszawiaków, w tym ogromna ilość społeczeństwa żydowskiego. I dlaczego później na tych wszystkich, nawet rozprawach z sądów greckich, Stefana Wiecheckiego Wiecha, grodzkich, przepraszam, greckich,
No ale on sam Tak było. zaczerpnął to, że to były sądy greckie, czyli prześmiestwo Gwary Warszawskiej. A on się właśnie pochylił ku temu, on pokazywał właśnie ten język, codzienny język ulicy. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, ale... Dobra, przerwa. To sobie dokończę myśl, bo chcę powiedzieć, że Wiech był w pewnym sensie dokumentalistą żydowskiego języka Warszawy, bo nigdzie więcej nikt nie spisywał tych ich właśnie... No już, tylko się odbijesz, już, spokój. A nie patrzymy na niego w ogóle jako dokumentalistę. Dla ludzi, którzy się interesują Wiecheckim, tym co robił, musi dotrzeć to, że ani przed nim, ani po nim nikt w zasadzie na to w takim stopniu nie zwrócił uwagi, jak na język warszawski. Dlatego wiesz, kiedyś jak słyszałem tę, wydawało się w pewnym momencie, że to taka wiesz, no, szumna, wyniosła nobilitacja przez Tuwima, Homerowi warszawskiej ulicy, warszawskiego jęzora. No bardzo piękne. Ale zobacz, jak to było głęboko osadzone, bo ten warszawski jęzor był takim jęzorem właśnie wieloskładniowym, gdzie i rusycyzmy, i germanizmy, i właśnie język jidysz, to wszystko tworzyło tę naszą potoczną tutaj miejską, lokalną wymowę. Zwróć uwagę, że na Stefana Wiecheckiego nie patrzy się jako na dokumentalistę żydowskiego, warszawskiego języka, który był przepiękny, prześmieszny przede wszystkim przez te ich urocze pomyłki, potyczki językowe, jak temu psemu, czy zamiast temu psu, bo po prostu odmieniali inaczej. To Tak. musiało wynikać pewnie z tego, że w języku jidysz albo nie ma odmiany, albo inaczej się odmawiało tego, odmieniało tego, akurat nie wiem. Ale jeżeli się poczyta te teksty z lat 30. z tych sądów grodzkich, to jest ta Warszawa, to jest to życie. Te sprawy o to, że ktoś komuś ukradł kubeł śmietany, czy ktoś kogoś poszczuł psem. To były tego typu historie i one trafiały do sądu. No dzisiaj możemy się z tego śmiać, ale wtedy to był sąd najniższej instancji, sąd grodzki. Nie odbywał się w ogóle w budynku sądu, tylko w wynajętym mieszkaniu, tak? Czyli wchodząc na salę sądową mijało się a to magiel, a to jakiś sklepik, a to ktoś tłuk schabowego. Słuchaj, oni mieli tak fantastycznie poczucie humoru, potrafili sami z siebie się śmiać, podśmiewać, szydzić czasami, ale wiesz, ten właśnie typowy dla Gwary Warszawskiej dobór słów, ta charakterystyka tego dowcipu, słuchaj, nie ma czegoś takiego w żadnym innym połączeniu, z żadnym innym językiem. Germanizmy nie mają takiego punktu odniesienia, rusycyzmy też nie mają, nie ma innego. A to taka w prostych słowach zawarta mądrość. Dobra, przerwa techniczna. Przerwa techniczna. Zobacz, co tam jest. Co tam się dzieje? Cześć chłopaku. Zwiedzasz z nami. pięknie. Zwiedzasz z nami. To było takie nasze warszawskie życie po prostu, no, jak najbardziej surowe, sauté, bez żadnych tam, wiesz, puderków, piórek i tak dalej. No takie było, po prostu takie było. I to opisywał Wiechecki i chwała mu za to, bo dla mnie to jest najważniejsze, że mówiąc o Wiechu, jako o publicyście, jako o dyrektorze Teatru Popularnego na Woli, owszem, to wpisuje się wszystko w jego życiorys, który no, już poznałem dość dobrze. Natomiast normalnym ludziom, z którymi mamy do czynienia, warto właśnie zwracać uwagę na to, że on sięgnął do czegoś, do czego wcześniej nikt nie sięgał, co było wręcz w jakiś sposób wyszydzane. No jak można mówić o sprawach tego typu? Przecież to jest jak gdyby jakiś tam Zupełnie margines. nieciekawe. To tak jak była nominacja Wiecha do Nagrody Literackiej za jego pierwszą książkę, natomiast później w publikacjach prasowych wyszydzano jego język i nawet używano argumentacji, że nie powinny go czytać młode osoby, młodzież szkolna, a nawet matki karmiące, bo im mleko w piersiach skwaśnieje. No więc zobacz, do tego się posuwano. Przecież zobacz, tak na dobrą sprawę pojęcie Gwara Warszawska od kogo powstało?
Kto jak gdyby wyniósł temat, zwrócił na niego uwagę. Wiechecki, nikt więcej. A ja powiadam, że Wiechecki Wiecheckim, ale też warto wspomnieć właśnie o jego profesorze. To był pan Barlicki. Z Woli. Chłopak z Woli, tak jak i Pozwolił Wiechecki. sobie Pozwolił mu pisać. na to, wręcz go popierał, powiedział, słuchaj, to tak jak Tetmajer. Podchodź, pochyl się nad tym, to jest jednak ludowy język tego miejsca. Ja mam jedną teorię, dlaczego nie funkcjonuje w naszej świadomości Stefan Wiechecki jako twórca, dokumentalista No języka tak. żydowskiego, dlatego że w PRL-u zakazano przedruków żydowskich felietonów Wiecha. I przecież dopiero początek lat 90., kiedy one się ukazały na nowo. Dokładnie tak. Drobny detal. Kafe pod Minogą i jego felieton, w którym sprzedaje baranki przed świętami Wielkiej Nocy i ta babka podchodzi. Przecież w oryginalnym przedwojennym tekście tam jest właśnie, że a ten to podobny do Żyda. No i to zostało przerobione. Końcówka lat 50. trzeba było przerobić, słowo Żyd nie mogło się pokazać. I stał się podobnym do kozy. Podobnym do kozy, tak jest. On zwrócił uwagę jak gdyby na temat języka. Wiadomo było, co ten język w naszym mieście, w Warszawie naszej kochanej, budowało. Kto budował przede wszystkim? To byli ci ludzie, którzy chodzili normalnymi uliczkami, tymi zakamarkami, gdzie po pewnej godzinie, jak się robiło już ciemno, no, nikt ze śródmieścia miasta nie odważył się zapuścić. Natomiast ci właśnie mieszkańcy byli pokazywani w sposób troszkę może odprasowany, no bo na potrzeby prasy codziennej czy później wydawnicze, no trzeba było ten język troszeczkę doszlifować. Ale co jest jeszcze rzeczą dla mnie bardzo znamienną i wręcz cenną, to fakt, że Wiechecki tym swoim językiem, językiem tego miasta, to w jaki sposób pokazywał te normalne, codzienne rozmowy, utarczki słowne, często, gęsto były to jakieś nawet tutaj tak zwane wiązanki między rodakami warszawskimi, ale że on tym zainteresował ciut wyższe sfery, że stało się to językiem modnym w Warszawie. Językiem, który wszedł wręcz na salony. Przecież to nie jest przypadek, że jego językiem zainteresował się ówczesny minister spraw zagranicznych Józef Beck wraz ze swoją małżonką. Oni wręcz uwielbiali Wiecheckiego. Tak samo Wiecheckiego uwielbiał nasz nieodżałowany prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Byli w głębokiej przyjaźni. Piękne słowo, bardzo lubię to powiedzenie. Byli w głębokiej przyjaźni. I mówię, Wiechecki tutaj wykonał kapitalną pracę, bo chyba sam sobie nawet nie zdawał sprawy, że w tak normalny, naturalny sposób przekazując życie tego miasta, życie tej ulicy, może zwrócić uwagę na coś, co było tą esencją, na coś, co było bardzo ważne, na ten charakter. Nie tylko na to, że byli złodzieje, były panienki ulotnej moralności, tudzież jeszcze inne osoby, które no nie najlepiej wpisywały się głównie w księgi policyjne, ale byli normalnie przeciętni ludzie, między którymi mieszkali właśnie ci, po których dzisiaj pozostały te zwaliska macew i ten no taki troszeczkę niecodzienny widok, jeśli nawet chodzi o cmentarze żydowskie. Ale to jest właśnie ta nasza warszawska taka bujność historyczna. Coś jest, za chwilę tego nie ma. O czymś mówimy, za chwilę jest zapomnienie. Ale wiesz co, właśnie chciałam powiedzieć, że fajnie, że ten Wiech nam wyszedł, bo jest taki fajny łącznik tego, co my robimy, czyli gwary i tego cmentarza, który jest taki trochę nieoczywisty. Słuchaj, tu łącznik być musi, bo przecież Wiechecki i gwara, a składową gwary no byli Żydzi. I co by, wiesz, w tej chwili nie mówił. O, zobacz, tutaj kawałeczek jest w języku polskim. Mojżesz Schwarzbard. No, bratku Bławatku, jedziemy do dołu. Moje uszanowanie.